Lata 90. Lata 90. I znowu to. No niech mi ktoś powie, że to nie jest wzorzec barwy czystej. Zatkało mnie. Zatkało mnie, ale pozytywnie, nie? Oczywiście siedzę i konsumuję to brzmienie. Witam wszystkich. Nazywam się Piotr Łukaszewski. Za kamerami Jaro. Jesteśmy na kanale Custom Guitar Tones w Custom 34 Studio. I to fundamentalne, a co dzisiaj? A dzisiaj piękna historia. Piękna, bardzo fajnych kosmitów butikowo-wzmacniaczowych z Ameryki. Dwóch panów, Marka Sampsona i Ricka Perera. Pewnie bardziej skupię się na Marku Sampsonie, bo to on był twórcą i konstruktorem tych wzmacniaczy. Mówimy o Matchlessie DC30. Oczywiście z pomocą Ricka. Rick był bardziej w tej firmie kimś, kogo można byłoby dzisiaj nazwać dyrektorem handlowym, trochę marketingowcem już wtedy, trochę takim gościem do promocji i lansowania marki. Ale uznaje się, że to ta para stworzyła firmę Matchless. No i teraz, jak w każdym z naszym odcinku z ciekawymi historiami, cofniemy się trochę do początku. Dlaczego trochę i dlaczego cofniemy? Bo to jest rok 89, czyli de facto boom muzyki gitarowej, rock'n'rollowej. MTV szaleje, puszcza utwory. W Polsce też przemiany, TSA na topie. My gdzieś tam przygotowujemy się do płyty Mój Dom Zero. Ja w tym czasie jeszcze w TSA Evolution też nagrywam. Rządzą Marshale. Jeszcze nikt nie wie o Mesa Boogie, Rectifierze, o Piveyu 5150, jeszcze o Soldano. To już są takie dopiero tam szemrane rozmowy, że coś się dzieje i powstaje ta firma. W garażu. To jest ta historia jak z tym Bognerem i z tymi innymi Jimami Marshallami w garażu. Wtedy już pojawiła się taka butik nazwa. To jest taka, że tam wszyscy trochę światło przygasało, trochę konie w okolicy zaczęły tam rżeć na hasło butik. Nie? Co to znaczy ten butik? Że butik amps, wzmacniacze butikowe. Chodziło o to, że było ich mało, robione były ręcznie. I kiedy inni już wtedy producenci produkowali wzmacniacze masowo na płytkach drukowanych, na płytkach PCB, to znaleźli się tacy, którzy lutowali ręcznie w powietrzu, używając bakielitowych płytek, gdzie wszystkie przewody odwzorowywały schemat właściwie w sposób 1:1. Najkrótszą drogą audio, jaką można było zrobić, czyli że lampy były gdzieś w pobliżu potencjometrów, gniazdka wejściowego i tak dalej, żeby ten tor audio wyczyścić i maksymalnie go skrócić. W tamtym okresie pamiętam, że światło przygasało na hasło Dumble. Oj, bardzo. To była jakaś tajemnica, nikt nie wiedział, co to jest. Wszyscy zastanawiali się w ogóle, co to za czarodziej. Światło przygasało na hasło Trainwreck i pojawiają się panowie. Perera i Sampson. Co ciekawe, jak w każdej tej opowieści, garaż, robią kilka sztuk, mają wielkie plany. Obaj uwielbiają wzmacniacz Vox AC30. I to jest akurat ważne w tej całej opowieści, bo historia DC30 to jest historia ulepszania i poprawiania i tak genialnej konstrukcji Vox AC30 Top Boost. A dlaczego poprawiania? Wszyscy, którzy mają ten wzmacniacz, w tym my, wiedzą, że jest kapryśny, że się potrafi psuć. Jest dość skomplikowany, jeżeli chodzi o technologię. Niedochłodzony, więc na wskutek wysokich temperatur w środku
na wskutek no, skomplikowania technologicznego, jak na tamte czasy oczywiście, to ten wzmacniacz był dość awaryjny, więc RIG postanowił stworzyć wzmacniacz, który poprawi wszystkie mankamenty Voxa, czyli takiego Voxa, ale poprawionego, nie psującego się. No a Mark postanowił stworzyć brzmienie marzeń. I trochę jakby w kompromisie, ale też i w dążeniu do doskonałości powstaje ta konstrukcja. Trochę opowiem o niej. To jest dwukanałowy wzmacniacz starego typu. Dlaczego dwukanałowy wzmacniacz starego typu? Dlatego, że nie ma żadnego systemu przekaźnika, który przełącza za pomocą foot switcha kanał pierwszy i kanał drugi, tylko oba kanały tego wzmacniacza grają jednocześnie, a to gitarzysta, stosując na przykład zwykły przełącznik AB Box, decydował, na którym kanale gra, bądź opcja wspólna, czyli grania na dwóch przewzmacniaczach jednocześnie. I ten dźwięk to dopiero jest wypas. I powiem wam, że oba kanały, nie można powiedzieć, że tak jak zwykle to bywa, że tam jeden kanał to jest ten taki docelowy, a drugi to jest trochę tak z przymrużeniem oka, że tam producenci, czy tam producent trochę oszukuje. To jest tak, że pierwszy kanał to jest odwzorowanie z lekką modyfikacją Voxa AC30 Top Boost tej opcji, czyli w preampie lampy 12AX7, ta wysterowująca 12AX7 i potem ten preamp przechodzi po całym barwa tylko treble i tylko bass. Też barwa aktywowana jedną połówką lampy i potem ten system wchodzi w 4-stopniową końcówkę mocy, znaczy 4-lampową końcówkę mocy na lampach EL84. Całość uzupełnia lampa prostownicza GZ34. W tej opcji akurat A54R, o ile dobrze pamiętam. Mogę tam pomylić literki, ale jak ktoś wie, o co chodzi, to dokładnie rozpoznaje lampę. I teraz tak, mamy jeden kanał i mamy drugi kanał i tu ciekawostka na lampie EF86. Gmerałem, skąd pomysł w ogóle na tą lampę, bo tak w świecie gitarowym dość rzadkie rozwiązanie. Lampa charakterystyczna i okazuje się, że pierwsze modele AC15 Voxa i AC30 Voxa miały tą lampę w przedwzmacniaczu. Potem z tym było różnie, ale Mark postanowił iść tą drogą. Ta lampa to jest lampa już o wiele większej mocy niż 12AX7. Charakteryzuje się takim ciepłym, masywnym bardzo tonem. Trochę reagująca jak kompresor, czyli w momencie, kiedy ten sygnał jest ekstremalnie duży, to ta lampa ten sygnał trochę limituje. Efekt jest doskonały, przepiękny, zresztą pokażę wam to zaraz. I tutaj barwa jest na 6-stopniowym przełączniku. Jedni mówią na to wariton, w opisie wzmacniacza jest po prostu ton. I co to jest? To jest 6 pozycji przełącznika, gdzie pod każdą czai się inny typ filtru. Jest to albo filtr wysokich częstotliwości, czyli kombinacja kondensatorów i oporników. I głównie zauważyłem, że im więcej damy tego wariton przełącznika, tym jest więcej basu. Potem ściągając go w lewo, ten bas znika, ale nie tylko, bo w opcjach pojawiają się też takie fragmenty jakby ustawień, że wraca góra, albo ta góra robi się w innym miejscu. Jest to bardzo ciekawe. Powiem wam, że każda pozycja tego przełącznika jest ciekawa. Zresztą będę wam to też pokazywał. Jest gałka cut, czyli cięcia góry w całości. Czyli im więcej damy gałki cut, tym bardziej przycinamy górę, jadąc jakby z prawej do lewej z równą półką, obcinamy częstotliwości górne i ten moment, w którym to zatrzymujemy, to jest ten moment, który sobie ustaliliśmy jako cięcie góry. I ten
kanał ma coś, co było na tamte czasy dość rzadkie, a już na pewno, można powiedzieć, pożądane przez wielu gitarzystów, czyli opcję master. Ja dzisiaj pokażę Wam, jak mniej więcej to działa. Do capture'ów ja tego mastera nie odpalałem, bo ten master tak naprawdę powoduje tylko to, że możemy dać więcej volume, czyli przez to jakby bardziej przesterować wzmacniacz, a zrobić to ciszej. W capture'ach uznałem, że najlepiej będzie, kiedy nie będziemy używać mastera, tylko po prostu zrobimy to głośniej, jednocześnie z większym przesterem. Co może ten wzmacniacz? Na tylnym panelu, na pewno Jaro Wam to pokaże w tym programie, na tylnym panelu mamy dwa przełączniki. I to jest ciekawe, bo mamy przełącznik reverse i patrzcie, że oni na to wpadli już wtedy. Po co jest reverse? To jest odwracanie fazy głośników tego wzmacniacza. Można powiedzieć, że bez sensu. Nie do końca, bo kiedy ten wzmacniacz gra w parze z innym wzmacniaczem, nie wiem, Fenderem, Marshallem, Dumblem, w różnych takich kombinacjach już to widziałem, nie zawsze grają w fazie. Nie zawsze, bo to w jakiej fazie jest wzmacniacz zależy od wielu czynników po drodze w torze audio. Każda lampa, każda połówka lampy odwraca fazę, więc może się to zdarzyć, że będzie OK, a może, że nie. Więc Mark przewidział, jest przełącznik fazy, żeby dwa piece grały ze sobą w fazie i żeby ten dźwięk nam, mówiąc wprost, nie znikał. Drugi przełącznik to jest półmocy. Ja tego nie używałem. Chciałem cieszyć się jakby całym dobrodziejstwem inwentarza Matchless DC30 w tej wersji. I jeszcze jedna ciekawostka. To był chyba też pierwszy w historii wzmacniacz, albo jeden z pierwszych, gdzie firmowo panowie zdecydowali się na dwa różne głośniki. Są dwa, ale nie takie same. Oba oczywiście zrobione przez firmę Celestion na zamówienie Matchlessa. Na ile one były modyfikowane względem oryginału, to nie wiem, bo to nawet ciężko się tych informacji gdzieś doszukać. Przyjmuje się, że to są bazowo głośniki po tamtej stronie G12H30, po lewej stronie, patrząc od przodu wzmacniacza, Greenback, Celestion Greenback. Oczywiście z nalepkami Matchless, ale podejrzewam, że to są seryjne głośniki, oczywiście jeszcze w tamtym okresie robione w Anglii. Tyle ogólnie o konstrukcji. Natomiast muszę to powiedzieć, bo sama firma i sam Mark Sampson to są w ogóle bardzo, zresztą Rick Perera też, to są bardzo ciekawe typy. Mark Sampson to jest w ogóle dla mnie kosmita. Nie? Oprócz tego, że geniusz od wzmacniaczy gitarowych, to nawet doszukałem się, że przed firmą Matchless malował samochody, ale też i naprawiał wzmacniacze. I jeżeli pamiętacie gitarę Prince'a z Purple Rain, to on ją malował. Mark Sampson ją malował. To też zrobił, czyli też malował instrumenty. Taki człowiek renesansu. Dlaczego powiedziałem kosmita? Bo w okresie, kiedy sprzedano firmę, czy oddano, zawieszono działalność Matchlessa po 10 latach, czyli w 1999 roku, firma przestaje istnieć. Jedni mówią przestaje, inni mówią zawiesza działalność. No, w każdym razie rok nie było firmy. Rok nie było firmy i on znika. Mark znika. Nikt nie wie, gdzie on jest. Jedni mówią, że zamknął się w domu, budując basen dla kaczek. To w ogóle przedziwna historia. Powiedział, że na pytanie, tam go szukali, gdzie jesteś, stary, pojaw się, robimy coś. Nie, buduje basen dla kaczek, one potrzebują. Potem znika na parę miesięcy z Greenpeace'em. Ponoć był w tej grupie Greenpeace, która zawracała wieloryby, bo one tam gdzieś wpływały, potem tam ginęły i chodziło o to, żeby je zawracać, czyli ostra jazda na jakimś pontonie. No wariactwo, nie? Ale no, taki był ten gość. Nie? Tak można opisać Marka Sampsona. Rick Perera w tamtym czasie też oddaje się na moment
To jest w ogóle też bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawa historia. To może opowiem przy innym razem. Jest taka bardzo znana firma produkująca mikrofony Royer Labs. Ja mam zresztą w studiu wiele mikrofonów tej firmy. To są naprawdę znakomite mikrofony. I tam właśnie Rick Perera też się dał poznać jako konstruktor i tak dalej. Obaj uczestniczą w odnawianiu sprzętu audio dla filmów w produkcji Hollywood. Obaj produkują przedziwne rozwiązania na planach filmowych. No w ogóle mówię, no ludzie, którzy wiecznie zajęci, poza tym znikaniem i budowaniem basenu dla kaczek. Co dalej? Co dalej? Pozbierali się do kupy. Firmy Matchless, jedni mówią sprzedali, inni mówią zawiesili. Obaj angażują się w nowe swoje dziecko, czyli w Bad Cat Amplification, również butikową firmę wzmacniaczy gitarowych. I znowu sukces. To znaczy część schematów i rozwiązań przenoszą ze sobą do nowej firmy. Część jakby wzmacniaczy Bad Cat powstaje zupełnie nowych, premierowych. Idzie im nieźle przez bardzo wiele lat. Firma Matchless nie umiera. Po roku zawirowań sprzedażowych, przepisywania aktów własności, szukania kapitałów do ratunku firmy, na czele firmy staje Phil Jamieson, facet, który mało kto wierzył, że uda mu się wskrzesić markę, a on nie dość, że stworzył kilka nowych modeli Matchlessa, to rzeczywiście tą firmę postawił na nogi. Puryści, no bo zawsze się tak znajdzie, takie osoby, które twierdzą, że Matchless brzmiał tylko dobrze wtedy, czyli w erze Marka Sampsona, potem już w erze Phila Jamisona nie, ale ja tego nie wiem, bo ja nie miałem jakiegoś kontaktu z nowymi modelami. One ciągle są sprzedawane i ciągle popularne. I te modele wyjściowe, DC30, czyli wersja dwugłośnikowa, była też wersja TC30 na dwugłośnikach 10-calowych, była też wersja, o ile dobrze pamiętam, HC30, czyli sama główka. Był przez moment też ten wzmacniacz w wersji jednogłośnikowej, więc odsłon było wiele i to się naprawdę dobrze sprzedawało. Zresztą powiem Wam, że jest w ogóle zabawna historia, bo oni, żeby pojechać w 91 roku bodajże na targi NAMM po raz pierwszy, to się napożyczali w ogóle kasy, zainwestowali w parę wzmacniaczy. Te wzmacniacze poszły wcześniej na targi, były w międzyczasie testowane przez parę pism takich wiodących gitarowych na rynku, jak Guitar Player, Guitar World, i wszystkie te konkursy wygrali. I zabawne było to, że jak pojechali już na te targi, na to swoje stoisko, to się przepchać przez tłum nie mogli, bo takie było obleganie i zainteresowanie tymi wzmacniaczami. I z kilku sztuk, oni chyba robili jedną tygodniowo, dostali zamówień na miliony dolarów, więc musieli się wziąć ostro do roboty, postawili firmę na nogi, wynieśli się z garażu i tak dalej, i tak dalej. Więc też taki trochę amerykański sen i no w tym wypadku to działa. To działa. Kończąc jakby historię samego Marka Sampsona. On, niespokojny duch, z tym Bad Catem trochę tam podziałali i założył firmę, i szczerze mówiąc nie wiem, bo nigdy nie miałem do czynienia z tym wzmacniaczem, założył firmę Star Amplification. Nie wiem, co to jest. Gdzieś szukałem jakichś wieści na ten temat, jak to gra, co to w ogóle jest, ale nic nie znalazłem. Więc no tyle. Po drodze jeszcze firma na przykład efektów gitarowych Racket Audio wypuściła jakieś drive'y, które ponoć, nikt tego do końca nie jest w stanie sprawdzić, projektował Mark Sampson. Także dziedzictwo tego faceta jest, bezwzględnie. Jego podejście do tonu absolutnie doskonałego.
Wszystkie firmy stosowały, tak dla przykładu, rezystory 0,25 W, pół wata. On na starcie powiedział nie, 1 W, duży zapas. Wszystkie transformatory sieciowy, głośnikowy są przewymiarowane, czyli jeżeli wzmacniacz obliczony jest, tak jak w tym wypadku, na 4 lampy L84, co uśrednia tą moc wyjściową do jakiejś tam, nie wiem, 28-30 W, transformator głośnikowy jest w stanie obsługiwać 50-60 W końcówki mocy. To samo z transformatorem sieciowym, czyli przewymiarowanie, zapas, na wszystko ma być zapas. Ten wzmacniacz miał też znosić trudy transportu, więc lampy są w takich karkasach miękko osadzonych. Dodatkowo są dociskane systemem takich sprężynek z gumką, żeby lampa była na stale w cokole, a jednocześnie nie mikrofonowała, czyli nie miała żadnego luzu, nie łapała rezonansu z własnej konstrukcji, ponieważ tu są też głośniki. I tak dalej, i tak dalej. Troska o najmniejsze szczegóły. O najmniejsze szczegóły. I to słychać. I to słychać. No i widzicie sami. Teraz pogadamy trochę o samym brzmieniu i możliwościach tego wzmacniacza. Kanał pierwszy, historię omówiłem, budowę kanału pierwszego wstępnie też, czyli inspirowany AC30 Top Boost. Pierwsza lampa 12AX7, ona też wyznacza tu jakby kierunek brzmieniowy. Bas ustawiłem tak w okolicy godziny 12:01. Treble nie za dużo, czyli w okolicy 11:00, ponieważ to ogólnie jest wzmacniacz, który znany jest z tego, że jest dość jasny, a jednocześnie bardzo ciepły. To jest ciekawostka. Mam też gitarę, która też brzmi jasno, bo to jest gitara, która ma pick-upy typu single coil. W ogóle swoją drogą fajny instrument z kolekcji mojego przyjaciela Sławka. Są tylko 4 takie na świecie. To jest Gretsch Black Falcon, robiony w Stanach, inspirowany kiedyś gwiazdą Pin-Up Girl, właśnie Kim Falcon. Piękny instrument, absolutnie godny tej prezentacji i tego wzmacniacza. Volum mniej więcej na 9. I to jest jego taki pierwszy próg, kiedy on pokazuje już pełne brzmienie, a jednocześnie zachowuje jeszcze brzmienie czyste. Super, absolutnie super. Jeżeli to szukamy w ogóle gdzieś w głowie, jak mam gdzieś wtatuowany sound brzmienia czystego, to jest właśnie dokładnie to brzmienie. Zresztą na innym modelu Chieftain nagrałem parę płyt w swoim życiu i tęsknię do tego wzmacniacza. To jest naprawdę to. I teraz zobaczcie, co robię. Nie będę zmieniał na razie barwy. Dodaję nieznacznie wolumu. Już trochę brum wzrósł, ale to nic. Zobaczcie, co się zaczyna dziać. Ależ to ma piękny, ciepły dół. To jest no bajka. I zobaczcie, co się działo. Zaczyna go brać, ale wcale jeszcze nie można powiedzieć, że to jest jakiś ordynarny przester. I zobaczcie, dodałem tego wolumu trochę, już go bierze, ale ciągle to jest jeszcze barwa, można nazwać czysta. No tylko crunchuje w momencie, kiedy uderzę mocniej. Gram lżej. I zagram mocniej. A jeszcze przełączę się, teraz grałem na 2 przetwornikach, teraz przełączę się na 1.
zaczyna go lekko brać. I to jest właśnie to. To jest to, w czym matchless zaczyna rządzić. Trochę zrobię znowu 2 przetworniki, żeby nie drumiało. Jadę z wolumem dalej, czyli w okolicy godziny 12. I zaczyna brzmieć to jak Rolling Stones. Co ciekawe, nie powiedziałem wam tego wcześniej, chciałem sobie to zostawić na koniec, ale Stonesi też używali wzmacniaczy matchless. A kto jeszcze, to powiem później. Ideolo. Jedziemy dalej. Nieźle, naprawdę. Nie wiem, jak Jaro, znosisz? Żyjesz? Jeszcze tak! Dobrze, bo to tutaj już gitara zaczyna sama grać od tego głośności. No i to jest to. O, a to jest dopiero kanał czysty. A to jest dopiero kanał czysty. Sami widzicie, od super cleanu poprzez crunch do już bardzo przyzwoitego gainu. Takiego, że jakby był tu humbucker, to można byłoby spokojnie obsłużyć AC/DC. I teraz to jest ten moment, kiedy warto też powiedzieć, kto na tych wzmacniaczach grał. Mój ukochany zespół Simple Minds, wszystkie płyty, a szczególnie te z lat 90. Na pewno, co ciekawe, Brian May, który wcześniej używał Voxa, znany jest z tego, że bardzo dużo płyt, nie wiem czy nawet nie wszystkie, gra na wzmacniaczach HC30 Top Boost, a mimo wszystko i dopracował się swojego modelu autorskiego firmy Vox, a mimo wszystko był czy jest do dzisiaj posiadaczem matchless DC30 i bardzo często w nagraniach tych wzmacniaczy używał. Cała czołówka grunge metalu, grunge rocka do czystych barw. Zespół The Cult, na przykład Billy Duffy. Regularnie te wzmacniacze. 80% zespołów country w Stanach. Największe gwiazdy wzmacniacz matchless. O Stonesach już mówiłem. Dave Matthews Band. Absolutny po prostu hit. Gitarzysta i on też wzmacniacze matchless. I tak dalej, i tak dalej. Dominic Miller od Stinga. Matchless. Między innymi, no bo też inne wzmacniacze, ale też i te. Naprawdę, to nie jest przypadek. To był taki moment, że nikt nie chciał w ogóle mieć innego wzmacniacza czysto crunchowo grającego niż ten. W Polsce Grześ Skawiński miał chyba 2 sztuki matchlessów. Ja miałem 2 sztuki wzmacniaczy matchless. Bardzo kojarzony z tym wzmacniaczem, przynajmniej dla mnie, jest Michał Grymuza, gitarzysta Edyty Bartosiewicz, grający z Kają, grający też w programach telewizyjnych, show. Świetny muzyk, bardzo uniwersalny. Dla mnie kojarzony z matchlessem. Michał, mam nadzieję, że jak to zobaczysz, to przyznasz mi rację. Ja tak zapamiętałem jakby twoją barwę.
Więc użytkowników jest setki. Setki. Chciałem powiedzieć tysiące, tylko ja nie wiem, czy tych wzmacniaczy tyle powstało, ale setki. Do dzisiaj bardzo drogie na aukcjach, szczególnie z tej ery właśnie Marka Samsona. I no, nie było wtedy lepiej. No, potem pojawiły się różne konstrukcje, wiadomo, i Sun Dumble też wypuścił parę inspirujących wzmacniaczy i tak dalej. W tej klasie Trainwreck do dzisiaj jest tajemnicą, też przepięknie brzmiące wzmacniacze czysto crunchujące. Opuszczamy kanał czysty. Opuszczamy kanał czysty. Ciach, cisza. Opuściliśmy kanał czysty, jesteśmy na drugim. Chociaż ten drugi też jest czysty, to jest zmyła. Różnica jest w tej lampie. Tu mamy lampę EF86 i tu mamy Variton, system przełączania barwy. I trochę się na tym skupimy, bo chcę Wam pokazać, jakie to jest fajne i jakie uniwersalne i jakie możliwości brzmieniowe, że tak powiem, proponuje. Patrzycie na mnie, ja się śmieję, bo to jest bardzo ciekawy wzmacniacz, on mi się bardzo podoba. Martwię się tylko o mojego przyjaciela, bo Jaro już w słuchawkach siedzi i się zaczyna denerwować. Dam radę. Dobra, uwaga, wyjściowo znowu. Potencjometr volum w kierunku godziny 9. Ależ mi się to podoba, nie? Ależ mi się to podoba. To jest Black Crowes w ogóle w czystej formie, nie? To jak miałbym powiedzieć w ogóle o inspiracji tego typu brzmieniem, to właściwie można siedzieć i tylko pisać piosenki tego typu, nie? A czy ktoś będzie tego słuchał, to nie wiem, ale barwa jest inspirująca. I teraz tak, o co chodzi z tym Varitonem? Mam go teraz na 12, czyli jakby w pełnym zakresie pasma. On przepuszcza teraz najwięcej niskich częstotliwości, ładnie zaokrągla środek. To jest taki mój ulubiony, chyba ulubiona pozycja tego przełącznika, aczkolwiek muszę Wam zwrócić jeszcze uwagę na gałkę CAT, gdzie prawie zamknąłem górę, nie? Czyli teraz pokażę Wam, o co chodzi z tym CAT. Pojawiło się bardzo dużo tej najwyższej góry. Dla mnie już jest trochę za dużo i trochę mnie ta góra drażni. Więc przymknę najpierw trochę. Lepiej. A teraz przymknę bardziej tak. I teraz jest przyjemnie. Teraz jest przyjemnie, ten dźwięk jest tłusty, dość okrągły i nie bzyczy za mocno. Oczywiście wiadomo, kiedy wzięlibyśmy gitarę typu Les Paul z humbuckerami, to pewnie już by tej góry było za mało i trzeba byłoby to trochę oddać. Jest to genialny parametr. A jeżeli wzięlibyśmy Telecastera, to nie wiem, czy nie bardziej bym jeszcze przyciął, bo mogłoby się okazać, że jest jeszcze za jasno. Teraz wracamy do tego Varitonu. Ta opowieść o tej gałce CAT była tylko chwilową odskocznią. Zobaczcie, co się dzieje. Jeden w dół. Zabrał trochę wyższego środka, ale zabrał też trochę dołu. Jeszcze jeden w dół. Zabiera dołu. Widzicie, co się dzieje? Jest tak, że środek teraz nam został i góra mniej więcej na tym samym poziomie, ale zabiera dołu. Jedziemy jeszcze dalej. Dźwięk robi się mniejszy od strony niskich częstotliwości. I znowu to dobrze zacznie działać, kiedy będziemy mieli właśnie gitary z dużą ilością niskich częstotliwości, typu Les Paul, czyli z gitar z humbuckerami. Jadę dalej. Ok, to jest przedostatnia.
Cały czas zabiera nam ten dół. Tak, i teraz ten dźwięk zrobił się dość telefoniczny, czyli w ostatniej pozycji tak są dobrane filtry, że dołu praktycznie już nie ma, góra też została ograniczona. Dla mnie najfajniejszą barwą, taką dość uniwersalną, jest albo pozycja ostatnia, albo jedna wcześniej. Lampa F86. Niesamowita lampa w wzmacniaczu. Niesamowita. Dlaczego inne firmy nie robiły tego typu konstrukcji, to nie wiem, ale tutaj to działa. Ostatnia rzecz. Jedziemy z gałką Volum w prawo. Jaro, trzymaj się. Jesteśmy w okolicy godziny 11. O rany. Ależ to gra. Jedziemy na 12. Piękny sound, piękny. Dlaczego ja nie miałem wtedy tego wzmacniacza? Dlaczego ja nie miałem tego wzmacniacza, jak kiedy nagrywaliśmy Nie zatrzymam się? To jest masakra, masakra. Ale jedziemy dalej. Jaro, załóż pasy. Dalej już nie jadę. Dalej już nie jadę. Martwię się o nas. Słuchajcie, to jest 30 W. 30, niektórzy mówią 28. To jest nieprawdopodobna głośność. To tutaj, ja nie wiem, jak oni liczyli te moce, jak one były przeliczane, ale tu na dłuższą metę nie da się wytrzymać w jednym pomieszczeniu z tym wariatem, ale brzmienie jest wspaniałe. Wspaniałe. Wszystkie te warianty, które dzisiaj Wam na szybko pokazałem, skapczerowaliśmy ten wzmacniacz. Oba kanały w różnych odsłonach brzmieniowych. Będziecie mieli to wszystko opisane w nazwach samych kapczerów. Bez dodatkowego bajerowania, bez żadnej ekwalizacji i tak dalej. W kapczerach jeszcze uczestniczy jeden mikrofon, to jest Neumann FET47, ten z kolekcji Abbey Road, który przystawiony jest do drugiego głośnika, do tego głośnika G12H30, a parka Shure 545 z lat 70. i wstęga AEA92, wstęga wielkomembranowa, przystawione są do Greenbacka. I powiem Wam, że szukałem tej kombinacji i tak zagrało najlepiej, czyli jakby dwa mikrofony przy Greenbacku, jeden mikrofon przy G12H30, bo wtedy jakby ta kombinacja idealnie oddaje to, jak gra ten głośnik, jak gra ten w ogóle wzmacniacz w pomieszczeniu, nie? Czyli że bo to jest ważne, że nie chodzi tylko o to, żeby przystawić mikrofony i tam posłuchać, czy one tam dobrze brzmią, bo to wiadomo, to można zrobić, ale też my stojąc, czy siedząc w tym wypadku w jednym pomieszczeniu z tym wzmacniaczem, słyszymy jego, on gra do przodu, do tyłu, gra całą salą i musimy jakby pamiętać, że my słyszymy kombinację tych głośników.
I to właśnie starałem się zrobić w Capturze, czyli jest niezależny mikrofon, który zbiera drugi głośnik i jest domiksowany w takiej proporcji, która wydawała mi się najlepiej oddająca jakby tą barwę. My już testy jakby już tych samych barw, ale już z urządzeń typu Cortex i Tonex mamy za sobą. Robiliśmy i o tym program i słuchaliśmy sobie tych barw i one grają tak samo dobrze. Tyle tylko, że może obecność tej konstrukcji tutaj koło mnie trochę mnie jakby zawstydza, trochę mnie onieśmiela. Tak czy inaczej, absolutny top. Wy wiecie, co to jest Matchless DC30 i myślę, że jakoś tam dodatkowo specjalnie polecać go nie trzeba. Ja tylko od siebie powiem, że bardzo mi było miło Wam przedstawić tą historię. Jak zwykle przy okazji przygotowań do programu ja wchodzę w tą króliczą norę i mam z tego dużo radości, bo opowieść o tak fascynujących postaciach jak Mark Sampson i Rick Pereira jest na pewno czymś wyjątkowym. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję. Przeszliśmy tą historię. Przed nami historię Leo Fendera i 2 komp. To będzie coś absolutnie doskonałego. To są nasze plany na przyszłość, a Wy pozostańcie w obfitości. Ja kłaniam się nisko w imieniu swoim i całej ekipy Custom Guitar Tones. Dziękuję Wam bardzo.